Jak rozpętałem II wojnę światową to jeden z najlepszych polskich filmów lat 70. Z pewnością znaczna większość z Was zna tę produkcję w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego, opowiadającą o perypetiach pechowego żołnierza Franka Dolasa. Ta nieco przydługa produkcja jest podzielona na 3 części, które postaram się w tym filmie przedstawić. Lecz pamiętaj, aby zostać do końca, bo to nie wszystko, co dla Ciebie przygotowałem. Stój, bo strzelam! Rany cholera. Ale naważyłem bigosu. Głównym bohaterem jest Franciszek Dolas, przeciętny, trochę niezdarny polski żołnierz, który wierzy, że przypadkiem wywołał II wojnę światową. Na granicy polsko-niemieckiej strzela on do niemieckich żołnierzy, a w tym samym momencie rozpoczyna się największy konflikt – II wojna światowa. Tak zaczyna się pierwsza z 3 części przygód zatytułowana Ucieczka. W obozie Franek spotyka wielu polskich żołnierzy. Atmosfera jest ciężka, a wokół snują się plany ucieczki. Lecz początkowo nikt nie ufa nowemu więźniowi. Dolas nie zamierza spędzić wojny za drutami obozu. Przekonany, że musi działać, postanawia znaleźć sposób na ucieczkę. Kiedy dostrzega okazję do zdobycia niemieckich mundurów, próbuje znaleźć pomocnika do realizacji swojego planu. Niestety Józik, jeden z więźniów, który działa z inną grupą, odmawia pomocy. Franek decyduje się działać na własną rękę, choć jego plan jest daleki od bycia idealny. Jego chaotyczne i nieprzemyślane działania prowadzą do serii komicznych zdarzeń, które bawią widzów do łez. Ist das Arbeit für uns? Jak możecie się domyślać, szybko zostaje złapany, przez co zyskuje w oczach innych więźniów. Zaraz potem dowiaduje się, że kilku innych osadzonych robi podkop, lecz natrafili oni na przeszkodę. Otrzymuje propozycję przyłączenia się do ucieczki w zamian za jego pomoc. Bohater nie czekając stara się rozwiązać problem, ale i tym razem wpada w jeszcze większe tarapaty. Niemcy decydują, że Dolas razem z innymi uciekinierami zostanie przetransportowany do miejsca, gdzie będzie wykonywał ciężką pracę. To właśnie wtedy udaje mu się ostatecznie uciec razem z Józikiem, gdzie trafia do Austrii, a jego historia stale zaczyna opiewać wokół pojawiających się problemów oraz prób wymigiwania się od nich. Ze mną? Bracie, nie zginiesz. Dokumenty? Ciuszki? Bo ja jestem dziecko szczęścia, kapujesz? Rany. Jestem urodzony w niedzielę. Druga część filmu, zatytułowana Za bronią, opowiada o dalszych losach Franciszka Dolasa, który snuje nowe plany. Bohater postanawia zaciągnąć się do polskich sił zbrojnych, jednak mimo pełnego zapału, jak zwykle nie ma szczęścia. W wyniku serii niefortunnych pomyłek Franek trafia do francuskiej armii. Zamiast stać się bohaterem wojennym, wpada w jeszcze większe kłopoty, a jego nieporadność staje się źródłem licznych komicznych sytuacji. Próbuje dostosować się do życia w wojsku, ale każda jego decyzja prowadzi do nowych katastrof. Zamiast być wartościowym żołnierzem, staje się dla francuskiej armii kulą u nogi. Ludzie, ja wariat, zwariowałem! Pieniążki rozdaję, ludzie! Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Raz, 2, 3. Gdzie jest ta karta? Proszę, szanowny pan, wygrał. Zostaje nawet mianowany kucharzem, co początkowo wydaje się sukcesem, jednak szybko kończy się fiaskiem. Kiedy zostaje oskarżony o oszukiwanie miejscowej ludności na egipskim targu, trafia do więzienia. No właśnie, to było tak. Tricheur! Tu pourrais en prison, je vais en tôle! Au pain et à l'eau! Chwilę później sytuacja we Francji zaostrza się wraz z niemiecką ofensywą. Franek zaczyna zdawać sobie sprawę, że jego kariera wojskowa jest w poważnym zagrożeniu. No i wkrótce, podobnie jak wielu innych żołnierzy, musi uciekać przed nacierającymi Niemcami. Po licznych perypetiach Dolas trafia tym razem do włoskiej armii, gdzie z determinacją postanawia walczyć przeciwko Niemcom. Angielski oficer przydziela mu zadanie przy budowie zasieków, jednak Franek po raz kolejny okazuje się bardziej przeszkodą niż pomocą, co wywołuje frustrację dowódcy.
Porucznik od saperów poszedł na zające i napotkał trzy panienki nago się kąpiące. Hulaj dusza, jak się rusza. Niedługo później oddział zostaje zaatakowany, a Franek, próbując ratować się z opresji, trafia do burdelu. Tam zostaje ukryty przez właścicielkę i pracownicę, jednak to miejsce staje się zagrożone. Sí, signor tenente. Bordello! Bordello militare! Bordello? Ragazze, che fortuna! Siamo prigionieri! Zręczny Dolas mimo swoich niepowodzeń znajduje sposób, aby wyjść cało i z tej sytuacji. Tym sposobem dochodzimy do trzeciej części, zatytułowanej Wśród swoich. Franciszek Dolas po kolejnej serii zdarzeń trafia na nowe terytorium, próbując uniknąć niebezpieczeństw z poprzedniej części, udając rannego. Po zejściu ze statku spotyka Mirellę, kobietę, która postanawia mu pomóc, oferując cywilne ubrania. Franek, nie tracąc czasu, zaczyna się przebierać. Niestety jego poczynania zostają przypadkowo dostrzeżone przez niemieckich dowódców, którzy natychmiast go aresztują. Verhaftet den Deserteur! Podczas transportu samolotem Franek dostrzega kolejną szansę na ucieczkę. Korzystając z chwilowego zamieszania, podejmuje desperacką decyzję, otwiera drzwi samolotu i wyskakuje ze spadochronem. Jak można się spodziewać po Dolasie, jego lądowanie jest dalekie od ideału. Franek kończy swoją ucieczkę zawieszony na drzewie, kompletnie nieświadomy, gdzie się znajduje. Na początku zostaje wzięty za niemieckiego żołnierza przez miejscowych, ponieważ jego uniform i spadochron wskazywały na niemieckie pochodzenie. Po zejściu z drzewa z ulgą dowiaduje się, że wreszcie trafił do swojej ukochanej ojczyzny, Polski. Jak to bywa z Frankiem, splot wydarzeń doprowadza go do spotkania z kobietą związaną z ruchem oporu oraz jego dawnym przyjacielem Józikiem. Wzdłuż pól minowych. Józek! Franek! Dzięki temu Franek zostaje wciągnięty w akcję partyzancką, której celem jest wysadzenie strategicznego mostu. Choć nadal nieporadny i chaotyczny, bohater bierze udział w przygotowaniach do operacji. Jego działania jak zwykle prowadzą do serii zabawnych i nieprzewidzianych sytuacji. Ta akcja jest kulminacyjnym punktem trzeciej części filmu, gdzie Dolas w końcu, działając wśród swoich rodaków, odgrywa ważną rolę w walce z wrogiem. Choć nie do końca świadomie. Dzięki swoim chaotycznym działaniom staje się nieoczekiwanym bohaterem. Palce! Panzer? Panzer? Nein, nein, nichts. Jak rozpętałem II wojnę światową jest świetną i zabawną komedią, która na każdym kroku rozbawia nas do łez. A przygody niezdarnego Franka Dolasa stały się wręcz ikoną polskiej produkcji. Tak w skrócie wyglądała fabuła tego filmu. Ciekawy jestem, czy jesteś jej fanem, a jeżeli tak, to daj znać w komentarzu, co myślisz o tym filmie i czy dobrze go wspominasz. Przechodząc dalej, mam przygotowanych kilka ciekawostek związanych z tym filmem. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, to zostaw subskrypcję na moim kanale, a także rzuć lajka, abym mógł się dalej rozwijać. Jeżeli to zrobiłeś, cóż, zaczynajmy. Ciekawostka numer 1. Pierwotnie w rolę Franka Dolasa wcielić się miał Wojciech Młynarski. Reżyser Tadeusz Chmielewski obawiał się jednak, że popularny piosenkarz nie da rady pogodzić swoich zobowiązań koncertowych z długim okresem produkcji i wybrał Mariana Korciniaka. Ciekawostka numer 2. Film miał pierwotnie składać się z 2 części, a nie 3. W trakcie kręcenia Tadeusz Chmielewski był jednak otwarty na pomysły aktorów i chętnie dokręcał dodatkowe sceny. W rezultacie powstała trylogia, za co reżyser został ukarany obcięciem premii i wynagrodzenia za ostatni odcinek. Ciekawostka numer 3. Studio filmowe Oko we współpracy z telewizją Polsat w 2000 roku podjęło decyzję o pokolorowaniu kultowego filmu Jak rozpętałem II wojnę światową. Cały proces był wyjątkowo pracochłonny, ponieważ każda klatka filmu musiała zostać ręcznie pokolorowana z dbałością o szczegóły, tak jak odcienie skóry, mundury czy elementy otoczenia. Ciekawostka numer 4. Film oparty jest na książce Kazimierza Sławińskiego Przygody kanoniera Dolasa. Choć sama postać Franciszka Dolasa została wzbogacona o cechy komediowe,
to w książce Dolas, podobnie jak w filmie, wierzy, że wywołał II wojnę światową, a jego losy są absurdalnym ciągiem zbiegów okoliczności. Ciekawostka numer 5. Jak rozpętałem II wojnę światową, miał pewne trudności z cenzurą, co nie było niczym niezwykłym w okresie PRL-u, kiedy to władze ściśle kontrolowały treści pojawiające się w kinach. Mimo początkowych obaw, film zdołał uniknąć poważnych ingerencji cenzorskich, a jego komediowy charakter zyskał uznanie zarówno u widzów, jak i u władz. Był to sukces nie tylko filmowy, ale także pod względem sprytnego radzenia sobie z ograniczeniami narzuconymi przez reżim. Name und Vorname? Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. Ciekawostka numer 6. Film odniósł ogromny sukces zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Polacy w latach 60. i 70. szukali lżejszych treści, które pozwalałyby zapomnieć o trudnej rzeczywistości PRL-u i bolesnych wspomnieniach II wojny światowej. Choć komedia wojskowa była ryzykownym pomysłem, to przedstawienie losów niezdarnego bohatera, który wpada w absurdalne sytuacje, trafiło w gust publiczności. Nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam ten film i stale do niego wracam. Jeżeli podobał ci się mój materiał i lubisz przenieść się z powrotem do starych czasów, to widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia.